Dzień dobry, witam Was kochani bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj na moim kanale kolejne pyszne danie. Danie można powiedzieć bez sosu, danie z warzywami, danie nie za drogie, mimo że ten składnik główny będzie dość drogi. Tym składnikiem będzie polędwiczka. Ona nie będzie duża, będzie miała 300 gram, ponieważ taką mam polędwiczkę. Ja Wam pokażę, że opcja z pieczarkami, z papryką i cukinia do tego i cebula na koniec da Wam naprawdę pyszne, pyszne danie. I podzielne, i nie za drogie, ponieważ kotlet też kosztuje, karkówka też kosztuje. I jest podzielne, ponieważ to już jest bez kości, i można to pokroić sobie na kawałki, poklepać, obtoczyć w mące, obsmażyć króciutko, wyciągam, smażę warzywa, dokładam polędwiczki, mieszam i w pół godziny macie danie gotowe. To Wam gwarantuję, jeżeli tak zrobicie, jak ja Wam proponuję. Jak ja teraz tą opcję pokazuję, to nie muszą stać długo przez noc. Można przyprawić i już po paru minutach robić. Czyli danie jest dobre, bo jeżeli robicie w kawałku polędwiczkę albo na przykład takie grube kawałeczki, to dobrze, żeby postało przez noc. Wtedy przysiąkną Wam tymi przyprawami, skruszeją od soli troszeczkę, a więc naprawdę one muszą być odstane jakby trochę, bo wtedy one będą rewelacyjne i będzie się kroiło jak po maśle. Będą soczyste, nie będą suche. To, co niektórzy mówią, a polędwiczki są suche. Ja też to widzę, jak idę do lokalu jeść i one mi są suche. A więc jeżeli są suche, to już nic się nie zrobi. Jeżeli smażycie króciutko i są niedogotowane, czyli nieosmażone, to potrzymacie na patelni z minutę, dwie, czy w sosie i one Wam dojdą. Ale jeżeli już są za długo na patelni albo w sosie, to już się nic nie zrobi. Dlatego pokazuję Wam za każdym razem ten czas, tą temperaturę, jak króciutko trzeba to właśnie, to mięso właśnie obsmażać, żeby Wam się nie wysuszyło. Dlatego teraz przejdę, pokażę Wam, jak ja robię to danie. I oczywiście, jak można prosić o suby, o łapki, będę się bardzo cieszyła. To, co teraz musimy zrobić koniecznie w polędwiczce, to ściągnąć tą błonę, bo ona podczas jedzenia Wam będzie przeszkadzała. Tłuszcz zostawiam. To jest bardzo ważne. Tu już jest tłuszcz. Tu jest jeszcze błona. Ona taka jest gumowata, ciągnie się. To jest błona, takie nitki jakby takie. Porcjujemy na takie większe kawałki z 2,5-3 cm. Tam pół łyżeczki soli, bo to jest mała polędwiczka. Papryki z pół łyżeczki i czarnego pieprzu również z pół łyżeczki. Z łyżeczkę małą oliwy, 1 ząbek czosnku. Próbuję. Super. I to sobie stoi i czeka. Ja wiem, polędwiczka jest droga, ale jeżeli zrobicie tak właśnie, że mięso, do tego parę pieczarek, troszeczkę warzyw i jak to Wam się wszystko razem udusi, da Wam naprawdę coś pysznego. Pyszne danie. Do tego ryż, ziemniaki, parę pieczarek, 120 gram pieczarek, 1 marchewka, wtedy będzie dobry smak, 80 gram, kawałeczek pora, 20-30 gram, tutaj mam jeszcze, a więc 350 gram cukinii. Możecie dołożyć jeszcze z jedną, jak chcecie mieć jeszcze więcej. Papryka około 150 gram, ząbek 2 czosnku, cebula około 120 gram. Ja dzisiaj te polędwiczki poklepię. Normalnie mam często bez klepania, a dzisiaj Wam troszeczkę poklepię i obtoczę w mące. Siedem kawałków mi wyszło z 300 gram polędwiczek. Próbuję teraz patrzeć, czy to jest słone. A jeszcze dosypię. I również nie ma pieprzu.
pieprzu, więc troszeczkę popieprze kolorowym pieprzem. Teraz przejdę do krojenia sobie pieczarek na pół i później takie troszeczkę grubsze kawałki, około pół centymetra. Również marchewkę kroję w takie słupki na drobno, bo ona musi nam się szybko ugotować w słupki albo w plasterki, co wolimy, ale drobniutko, tak około pół centymetra. Teraz bierzemy pora, również w plasterki około pół centymetra i również cebulę kroimy na pół i później tak około pół centymetra, nie drugiej. Tam mniejszą paprykę troszeczkę, czyszczę środki i również kroję na małe kawałki, około pół centymetra. To jest właśnie cukinii i również cukinię kroimy na pół, jak większa, i na małe takie kawałki. Wycięłam te ziarenka, bo były takie trochę ciemniejsze, to nie musi być koniecznie, może być bez ziarenek. Możemy dać z 2, 3 czy 4 małe pomidorki koktajlowe. A więc to, co damy tutaj do środka, to da Wam jeden fajny, pyszny smak. Potrzebuję 2 łyżki, albo jedną czubatą, albo 2 płaskie łyżki mąki pszennej. Nagrzewam patelnię. Ja zmniejszę na 8, bo ona bardzo mocno grzeje, to moja patelnia. I proszę zobaczyć, ja również smażę nieraz na smalcu. Rzadko, ale jeżeli mi zostanie, zrobiłam pierożki, został mi smalec, a więc dzisiaj smażę na smalcu. Już mogę sobie obtoczyć te polędwiczki. Ale możecie również na oliwie smażyć, na oleju, na maśle klarowanym, co stosujecie, co lubicie. Wkładamy szybciutko te polędwiczki, żeby nam się ta mąka nie spaliła, jak będzie za mocno nagrzany tłuszcz. A więc rozgrzewamy, ale nie tak bardzo mocno. Obsmażam z jednej strony i teraz z drugiej strony. Możemy jeszcze zaraz przewrócić. One muszą być takie troszeczkę rumiane, ale nie mogą być spalone. Nie? I tak to wygląda, zarumienione, widzicie? I przekładam to na talerz. Wyciągam z patelni, żeby mi nie wyschły. To jest bardzo ważne, bo później będą suche. Dokładam jeszcze z łyżkę tłuszczu i wrzucam pieczarki. Gdyby było za mało, możemy jeszcze dołożyć tłuszczu. Czyli 2-3 łyżki tłuszczu musi być, bo Wam te grzybki, mięso, grzyby, cebula, Wam to wszystko wsiąknie. Kroję sobie jeszcze ten czosnek, który tutaj mi został. Jak się pieczarki już troszeczkę zarumienią, dajemy cebulkę. Nie odwrotnie, to Wam się cebula spali. I teraz lałam 2 łyżki oliwy. Nie wiem, czy było widać, kamera się wyłączyła. Jeżeli byście nie mieli oliwy, wlejcie oleju rzepakowego. Też idzie dobrze. I teraz muszę sobie już przyprawić. Zobaczcie, z mięsem mam 6-7 minut. I to mi się teraz dusi, zmniejszyłam na pół, bo to nie może nam się spalić, przypalić mocno. Ewentualnie zarumienić może. Teraz do tego dajemy z pół łyżki soli, albo 2 małe łyżeczki. Pieprzu jeszcze trzeba będzie dołożyć, z pół łyżeczki, bo polędwiczki są przyprawiane. Możemy dać troszeczkę ostrej. Dajemy na przykład łyżeczkę pieprzu ziołowego, pół łyżeczki bazylii i tymianku z pół łyżeczki.
i mieszam to wszystko. Teraz mogę już spróbować, jak to smakuje. Super smaczne, ale troszeczkę soli chyba trzeba będzie. Zobaczymy. Przykrywam. Miałam 31, mam 21. 10 minut mi się dusi, a podusi mi się jeszcze około 10 minut, bo ta marchewka musi się również udusić. Czyli po 20 minutach wchodzę, wkładam to mięso na talerzu. Ja teraz Wam pokażę, jak one wyglądają, te polędwiczki. Proszę zobaczyć, tu są te polędwiczki i to już można jeść. Widzicie? To jest naprawdę coś pysznego. Delikatne, soczyste, niewysuszone. A więc nie możecie dłużej jak minutkę smażyć z obu stron. Marchewka gotowa, a więc wkładam to do środka i mieszam. Powiem Wam, że wymysł jest mój, ale będzie naprawdę coś pysznego. Mam na 3, na 1. Teraz zmniejszam te 9 minut. Miałam 30 minut czy 31. Całe danie w pół godziny jest gotowe. Ze smażeniem mięsa, warzyw i teraz razem się to tutaj dusi, żeby nabrało jednego fajnego smaku. Przybliżę. Tak już wyglądają. Mam tutaj ryż ugotowany i podaję tutaj te polędwiczki. Tak już to danie wygląda. Tutaj mamy ryż, polędwiczki, a tutaj mamy te warzywa. Myślę, że opcja przypadnie Wam do gustu. Zapraszam do zrobienia. Szybkie danie. W pół godziny jest już uduszone i można zajadać się.